Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test drugiej generacji Skody Kodiaq z dieslem 2.0 TDI 150 koni pod maską, a także w bazowej wersji Selection, wspartej jednak solidną ilością dodatków. Sprawdźmy, czy ten silnik wystarcza w samochodzie tego typu oraz jakie ogólne wrażenie robi nowy Kodiaq. No i warto też od razu wspomnieć, że mówienie o wersji Selection jako o bazowej jest dosyć niezręczne, ponieważ wraz z nowym Kodiaqiem Skoda mocno spłaszczyła cennik tego modelu z 5 wersji wyposażeniowych do tylko 2 i w konsekwencji podniosła jego cenę wyjściową do 174 850 zł wraz z domyślnym poziomem wyposażenia. Zatem obecnie i tak kupując jakiegokolwiek Kodiaqa można liczyć na więcej dodatków i tak zwanej bieda wersji już się tutaj nie znajdzie. Aby doposażyć samochód do poziomu testowego, wydać trzeba jednak niemal 50 000 zł, a w kwestiach wizualnych część tej kwoty przełożyła się na złoty lakier metalik za 3550 zł, a także 19-calowe felgi za 3250, bo domyślnie w tym modelu występują 18. Te dodatki niewątpliwie dodają punktów wyglądowi Kodiaqa, którego nadwozie jest jednak mocno bezpieczne, nawet dla mnie aż za. To znaczy jest to bez dwóch zdań ładny samochód o przyjemnych liniach z każdej strony, ale nie czuje się w nim tego efektu świeżości czy bardziej wyrazistego charakteru, a w nowym flagowym SUV-ie coś takiego mogłoby się pojawić. No ale zdaję sobie sprawę, że jednak Skoda nie jest marką od szokowania, a dla chcących lepszego wyglądu jest topowa wersja Sportline z pakietem stylistycznym. Kodiaq 2 stał się za to trochę dłuższy, bo urósł z 470 na 476 cm, ale za to zmniejszyła się jego szerokość o 2 cm do 186 cm. We wnętrzu testowany model za to moim zdaniem wyraźnie wyładniał, stał się lżejszy stylistycznie i nowocześniejszy, chociaż czuje się tutaj ducha poprzednika, gdy chociażby spojrzy się na przestrzeń przed pasażerem. Kabiny nie wykastrowano zarazem z fizycznych elementów sterujących. W testowanej wersji znalazło się opcjonalne koniakowe wnętrze za 8900 zł ekstra. Kolorowe wstawki nadają tej kabinie trochę więcej życia, no i szlachetności, ponieważ są one wykończone skórą. W innych miejscach, w górnych częściach kokpitu mamy miękkie tworzywa o bardzo przyjemnym, takim nie do końca standardowym wzorze, a także szare elementy dekoracyjne. Tutaj już mamy bardziej mieszane uczucia co do ich odbioru estetycznego, no ale nie jest źle. W niższych częściach kokpitu, w tych mniej eksponowanych, mamy dopiero twarde materiały. Na tunelu środkowym nie ma jakichś zapychaczy w postaci fortepianowej czerni, w wyższych partiach również nie ma z tym problemów. Jest estetyczne wykończenie detali, więc ja na jakość wykonania nie narzekałem. Za to na spasowanie można pokręcić nosem, ponieważ czy to na drzwiach w okolicy klamek, czy tutaj na desce rozdzielczej, bez większych problemów można wygenerować różne trzaski, no ale na szczęście podczas jazdy nic złego się nie dzieje, więc o ile ktoś takich nienaturalnych rzeczy nie będzie robił z tym samochodem, to realny problem to nie jest. Czas teraz odpowiedzieć na pytanie postawione na wstępie i związane z silnikiem i jest ono bardziej istotne niż w przypadku poprzedniej generacji testowanego modelu, bo w nowym Kodiaqu skurczyła się paleta silników. Wcześniej zbliżoną cenowo i ciekawą alternatywą dla diesla 150 koni z napędem naprzód było benzynowe 2.0 TSI 190 koni 4x4, które teraz niestety wyleciało z oferty i z mocniejszych silników można liczyć na wysokoprężne 2.0 TDI 193 konie mechaniczne z napędem 4x4 albo hybrydę plug-in 204 konie mechaniczne z napędem naprzód, ale kosztują one o niemal 20 000 zł więcej, zatem nie jest to propozycja dla każdego. Najtańszy silnik obecnie to 1.5 TSI z miękkim układem hybrydowym, rozwijający, tak jak testowany diesel 150 koni, zatem można mówić o dwóch obszarach pod kątem osiągów w nowym Kodiaqu. Wybierając słabszego diesla, dostaje się takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Osiągi, jakie zapewnia 150-konny TDI, są moim zdaniem po prostu ok. To znaczy nie ma co się nimi przesadnie zachwycać i nie mamy tutaj do czynienia z poziomem z aut sportowych, ale dla większości osób dynamika powinna być odpowiednia, bo fakt zostaje, że Kodiaq i tak jest modelem przeznaczonym do spokojniejszych podróży i mnie 150 koni pozwalało jeździć bez obaw, że mam za mało mocy w jakiejś sytuacji, oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Chociaż też zdaję sobie sprawę, że dla części osób, na przykład maksymalnie obciążających samochód 7 pasażerów, bo Kodiaq też w takiej wersji występuje, może lepszym wyborem być dopłacenie do mocniejszego diesla. Wracając do testowanych 150 koni, to pozytywny wpływ na moje pozytywne odczucia ma charakterystyka, bo silnik rozsądnie przyspiesza od około 1500 obrotów, a przy 2000 dostaje solidniejszego kopa, przez co punktowo wydaje się być on zrywniejszy niż sugerują suche dane. Skrzynia DSG dobrze zna mocne strony diesla, bo redukcję podczas przyspieszania do właśnie okolicnych 2000 obrotów robi tak szybko, jakbym tego oczekiwał. Przekładnia też radzi sobie sprawnie i płynnie ze zmianą biegów, w zupełności wystarczająco jak na auto tego typu i ogólnie nie zwracałem podczas jazdy na nią uwagi. Biorąc za to pod uwagę, że nowy Kodiaq nie jest oferowany z manualem, to jest to dobra wiadomość. 2.0 TDI ma też całkiem niezłą kulturę pracy, to znaczy można usłyszeć, że to diesel, ale jego dźwięk jest wygładzony, nawet w powiedzmy trudniejszych zazwyczaj sytuacjach dla silników tego typu, czyli lżejszego przyspieszania z niższych obrotów, kiedy to jednak skrzynia nie ingeruje i nie zrzuca biegu. Bardzo dużą zaletą testowanego silnika jest jednak jego ekonomika jazdy, bo na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał spalanie w okolicach 4,5-5 litrów na 100 km. Na drogach ekspresowych wyniki oscylowały wokół 5,5-6 litrów, podobnie jak w mieście. Na autostradach wskazania rosły do niecałych 7 litrów i biorąc pod uwagę duże nadwozie, to w nowym Kodiaqu można liczyć na naprawdę tanią jazdę. Właściwości jezdne testowanej Skody nie zmieniły się względem poprzedniej generacji i wciąż Kodiaq jest adresowany zdecydowanie do osób, które preferują bardziej płynne, komfortowe podróżowanie. Jedna rzecz mnie jednak tutaj rozczarowała. Konkretnie dotychczas wybór trybów jazdy oferowany był w standardzie wszędzie poza bazową odmianą, a obecnie wymaga on bez względu na wersję dopłaty 4400 zł i występuje od razu z adaptacyjnym zawieszeniem DCC. W Skodach w trasie zawsze wolałem sportowe ustawienia układu kierowniczego, bo wtedy zwiększał się opór stawiany przez kierownicę, co pasowało do bezpośredniości całego układu. Teraz bez dopłaty nie można nic zmieniać i siła wspomagania jest jak na mój gust zbyt duża w trasie. Wciąż auto prowadzi się przewidywalnie ze względu na wygładzenie reakcji, ale czucie jest gorsze i nie rozumiem tej oszczędności. Zawieszenie w testowanym modelu jest dobrze zbalansowane, nie przychyla się z jednej strony w zakrętach jakoś nieprzyjemnie, a z drugiej dosyć powiedzmy poduszkowo reaguje na nierówności, więc dieslem pod maską tworzy to świetną kombinację w długie trasy. Przejdźmy teraz do omówienia sposobu obsługi. Skoda, co mnie bardzo cieszy, wróciła na jasną powiedzmy stronę mocy i znowu oferuje fizyczne panele klimatyzacji. W Kodiaqu jest on pomysłowo zaprojektowany, ponieważ są 3 pokrętła z ekranami w środku i można po wciśnięciu zmieniać funkcjonalność. Z boku jest podgrzewanie, wentylacja foteli, a domyślnie sterowanie temperaturą. Na środku można zmieniać siłę nawiewu, ale po wciśnięciu jest też kierunek nawiewu, albo głośność można sobie też ustawić, a po przytrzymaniu środkowego pokrętła można dostrajać, jakie operacje można tym pokrętłem robić. Bardzo fajna rzecz. Jest też kilka takich klasycznych już przycisków, chociażby do zmiany obiegu powietrza. System inforozrywki to najnowsze rozwiązanie stosowane w Skodach. Podoba mi się w nim przede wszystkim możliwość dostrojenia wszystkiego. Na dole są ikonki, których można głównie sterować kolejnością, ponieważ nie ma zbyt wiele opcji, które może tam się znaleźć, ale na górze jest już znacznie lepiej. Też można dostroić te ikonki, które są tutaj pod swoje preferencje. No i oczywiście jest też możliwość sterowania widgetami na ekranach domowych, więc każdy tutaj znajdzie odpowiedni zestaw dla siebie, aby z tego wygodnie korzystać, gdy się już wejdzie głębiej w jakiś moduł. No to ten interfejs też jest logicznie zaprojektowany, nie ma z tym problemów, aby się połapać. Ustawienia tak samo wyglądają przejrzyście, nie ma przekombinowania, jest oparcie o klasyczne bardziej listy. Mamy też integrację bezprzewodową ze smartfonami, Android Auto i Apple CarPlay. Odpowiednia przekątna ekranu też poprawia wrażenia, które całościowo są bardzo pozytywne. Mniej pozytywne będą one dla osób, które nie lubią odstających tabletów w samochodach, bo ten z Kodiaqa właśnie taki jest.
Duży ekran oznacza też odpowiednią powierzchnię dla kamer 360 stopni, które występują w cenniku w opcji tylko w pakiecie z aktywnym tempomatem i systemem automatycznego parkowania za 6650 zł w Selection i nie podoba mi się takie podejście, bo ten dodatek zdecydowanie nie powinien wymagać aż takiej dopłaty i tylu innych rzeczy. W każdym razie jakość kamer jest ok, ale nie jakaś powalająca jak na zupełnie nowy model za te pieniądze. Podoba mi się w nich możliwość wyboru różnych widoków, a z kolei widoczność przez szyby jest w nowym Kodiaku dobra, poza dosyć wysoką szybą tylną. Regularne kształty nadwozia sprawdzają się tutaj, tak samo jak dosyć wysoka pozycja za kierownicą, ale też nie można zapominać o dużych rozmiarach nadwozia i wynikających z tego konsekwencjach. Zwrotność samochodu jest jednak na szczęście w porządku jak na rozmiary, podczas manewrowania czuje się za to ociężałość układu kierowniczego. Na kierownicy mamy klasyczne rozmieszczenie dla Skody, z prawej strony steruje się systemem bezpieczeństwa oraz elektronicznymi zegarami, z lewej strony z kolei mamy multimedia, jest to dobrze zaprojektowane pod kątem ergonomii, pod kierownicą jest joystick, przy pomocy którego steruje się tempomatem, on jest niewidoczny, więc trzeba się go nauczyć, no ale nie jest to wielki problem. Nauki, a bardziej przyzwyczajenia wymagać może też fakt, że sterowanie biegami przeniesione zostało z prawej strony kierownicy na manetkę, którą się wychyla albo wciska. Spowodowało to, że sterowanie wycieraczkami oraz światłami jest skondensowane w lewej manetce, tak jak wspominałem, kwestia przyzwyczajenia. Zegary w Kodiaku mają tradycyjnie wyglądającą szatę graficzną, ale za to duże możliwości personalizacji. Można modyfikować to, co będzie się wyświetlało w prawej czy też lewej tarczy niezależnie. Mamy też możliwość dostrajania tego, co będzie na środku, wliczając w to mapę. No i są też jeszcze ogólne modyfikacje układu, aby na przykład tą mapę umieścić sobie na całości, więc jest to fajne rozwiązanie, tym bardziej, że bardzo wygodnie, intuicyjnie się to obsługuje przy pomocy tylko 2 przycisków i rolki, którą można sobie wybierać zawartość lewej i prawej tarczy. Jeśli chodzi o potencjał ładujący samochodu, to z przodu mamy 2 porty USB-C, a także 2 indukcyjne maty, które są ok ze względu na ilość, ale już ich ulokowanie nie jest optymalne. Jeśli ktoś chciałby chociaż mieć ogląd taki ogólny, co się dzieje podczas ładowania, no to tutaj będzie bardzo ciężko dostrzec ekran telefonu. Rozchylając kolejną osłonkę, mamy miejsce z uchwytami na kubki, a także bardzo ciekawy dodatek w postaci czegoś takiego służącego do wycierania ekranu z odcisków palców i naprawdę skutecznie to robi. Przydatny dodatek, z którym się w żadnym innym samochodzie jeszcze nie spotkałem. Z tyłu mamy kolejne 2 USB, znowu C, szkoda, że jedno awaryjne A się nie znalazło. Jest także gniazdo 12V, a także sterowanie 3. strefą klimatyzacji. Do obsługi dostępu bezkluczykowego służy pilot o typowej dla nowych modeli Skody formie, co oznacza, że mamy tutaj z tyłu połyskujący, ale gumowaty i nie łapiący zarysowań materiał, a z przodu zupełnie nie wiem dlaczego, jest po prostu plastik, który już te zarysowania wyraźnie łapie. Cena modelu, który prezentuję, to około 235 000 zł i tak jak wspominałem na wstępie, jest ona wyraźnie podwyższana poprzez opcje dodatkowe. Bez nich Kodiaq oferuje rozsądny wyjściowy poziom wyposażenia, lepszy niż kiedyś w bazowej wersji Ambition, bo mamy chociażby 3-strefową klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania czy dostęp bezkluczykowy. Poziom taki, gdzie generalnie niczego nie brakuje do codziennego podróżowania, ale też taki, w którym nie ma co liczyć na żadne większe bajery i aby je mieć, trzeba dopłacić i łatwo jest zebrać z tego 5-cyfrową kwotę. Analizując cennik widać, że ceny samochodu poszły w górę względem poprzedniej generacji i część rzeczy, które można było kiedyś dostać w najrozsądniejszej i drugiej od dołu wersji Style, np. aktywny tempomat, teraz wymagają jednak dopłaty. Zmianie uległa też filozofia dodatków, bo mamy je zgrupowane w pakiety zamiast dużej ilości pojedynczych opcji. Niektóre z tych pakietów są dobrze zestawione i wycenione, inne mniej, jak wspominana kamera cofania. Chcąc mniej klikać, wybrać można wersję Sportline, która oferuje trochę lepsze wyposażenie, w tym światła, a także dodatki stylistyczne.
Niestety wraz z nową generacją zniknęły też bardziej egzotyczne odmiany, jak nastawione na luksus Lorin i Clement czy najmocniejsze RS. Myśląc jednak o bardziej bazowym Kodiaku z benzyną, polecam rozważyć także wzięcie go w leasingu operacyjnym w ofercie partnera WH-TV firmy Carlis Polska za 2316 zł netto miesięcznie. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod WH-FREE, mogą uzyskać darmowe podstawienie pod wskazany adres wybranego auta. Link do oferty wraz z kodem jest w opisie filmu. Nowy Kodiaq kontynuuje podejście Skody, jeśli chodzi o dekoracyjne elementy świetlne, co oznacza, że na górze mamy bardziej wyraziste LEDowe paski, a na dole bardziej rozproszone elementy świetlne, są też podświetlone przestrzenie na nogi oraz kieszenie w drzwiach. Tego za bardzo w kamerze nie widać. Można sobie wybierać jeden z motywów przygotowanych przez producenta albo indywidualnie dostroić kolorystykę tych górnych oraz dolnych partii, jak również jasność, i tutaj jest naprawdę dużo stref do wyboru, więc nawet te LEDowe paski boczne na drzwiach mogą mieć inną intensywność świecenia niż ten, który jest na desce rozdzielczej, więc tutaj jest bardzo duża dowolność. A jeśli chodzi o przyciski przełączniki, to standardowo dla Skody są one podświetlone na biało, nie ma tutaj żadnych ubytków w oświetleniu. Niespodzianki nie ma również, jeśli chodzi o wygląd samochodu po zmroku z zewnątrz. Dostajemy tutaj ewolucję dosyć prostego, ale zawierającego ładne detale projektu świateł, a także nowość w postaci podświetlonego grilla. I te drobne elementy są moim zdaniem tutaj zupełnie niepotrzebne. Plus jest taki, że są one małe, a nie podświetlony jest cały grill jak w elektrycznym Enyaqu. Wszędzie z przodu występują LEDy, podobnie jak w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu światła wyglądają moim zdaniem najlepiej z całego samochodu. Bardzo fajnie te lampy zachodzą na błotniki, a całościowo Kodiaq wypada odpowiednio nowocześnie, gdy jest ciemno. Szkoda tylko, że nie znalazłem opcji, aby wyłączyć podświetlenie środka na przodzie. Zadaniem matrycowych LEDów w Kodiaqu jest takie regulowanie wiązki światła i wycinanie pionowej fragmentów, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie reszty drogi. To, co już na początku zwróciło moją uwagę, to bardzo mocny i wysoki strumień światła, tworzący całkiem precyzyjny prostokąt, gdy nic przed nami nie jedzie. W przypadku pojawienia się innych pojazdów, komputer szybko reagował i wycinał środek i nie miałem sytuacji, kiedy czułem, że mógłbym kogoś realnie oślepić. Dodatkowo mamy tutaj sporą ilość pionowych stref, więc tunel tworzony jest precyzyjnie, światła mają też zaprogramowane, aby starać się wykrywać znaki drogowe i trochę wygaszać miejsce, gdzie się one znajdują, aby się nie odbijało od nich światło. Generalnie jest to rozwiązanie bardzo udane, szkoda tylko, że takie drogie, bo kosztuje w wersji Selection 6650 zł. Co prawda dostaje się też wtedy ładniejsze tylne lampy z dynamicznymi kierunkowskazami, które pokazywałem, ale jednak w poprzedniej generacji matrycowe światła we wszystkich odmianach poza bazową były w standardzie. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet przy konkretnym wyprostowaniu od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki pokaźny margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona jest w rozkładany podłokietnik, a także możliwość przesuwania przód-tył. Ja pokazywałem ilość miejsca przy maksymalnie odsuniętej do tyłu, ale nawet przy maksymalnie przesuniętej do przodu, już z kontaktem tutaj z oparciem, ale wciąż miałbym co zrobić z nogami. Pojemność bagażnika Kodiaqa to 910 litrów. Dostajemy tutaj niezbyt wysoki jak na auto tego typu próg załadunkowy, bardzo dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach w kufrze mamy pojemne kieszenie, są także dźwignie służące do łatwego składania oparć. W drugim rzędzie są też haczyki, a także ekskluzywnie złącze 12V. Pod podłogą znajduje się jeszcze przestrzeń dodatkowa ze schowkami, a pod tą już podłogą właściwą jest koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 2105 litrów. Półkę w bagażniku można sobie obniżyć, wtedy dostaje się dosyć wysoki uskok, ale w tym wyższym położeniu, które pokazywałem przed chwilą, już go nie ma. Podsumowując, nowy Kodiaq to samochód, który poza cennikiem i paletą silników robi wszystko albo tak samo dobrze, albo trochę lepiej niż poprzednik. Zatem jeśli komuś podobał się charakter pierwszej generacji i jej zalety, to spokojnie taka osoba może celować w następcę i będzie zadowolona.
Według mnie najrozsądniejszy jest w tym modelu silnik, który ja dostałem, bo 150 koni dzięki charakterystyce diesla powinno wystarczyć przy zachowaniu sporej kwoty w kieszeni. Szkoda tylko, że wciąż za ten samochód wyjściowo trzeba zapłacić wyraźnie więcej niż za poprzednika, bo dla części osób niższa cena, nawet przy skromniejszym wyposażeniu jak kiedyś, byłaby też ciekawą alternatywą. I to wszystko, co przygotowałem o nowym Kodiaqu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!